Spider-Man Sama Raimiego jest naprawdę fajnym filmem, jednak nie zawsze wyglądał tak jak go znamy. Cześć, ja jestem Thomas i dzisiaj przedstawię wam grafiki koncepcyjne Spider-Mana z 2002 roku Sama Raimiego. Jednak na wstępie oczywiście chciałbym poprosić was o zostawienie łapeczki w górę pod tym filmikiem, jakiegoś ciekawego komentarza oraz suba, jeśli jesteś nowy. A teraz bez przedłużania zaczynajmy. W ten sposób prezentuje się jeden z pierwszych kostiumów do Spider-Mana Sama Raimiego. Wygląda on moim zdaniem całkiem ciekawie, wygląda on całkiem komiksowo i podobają mi się jego oczy, są one naprawdę fajne, takie przyjemne. I taka wizja, która minimalnie odbiega od oryginału, jest naprawdę fajna. Tak samo jak te kolejne, widać, że delikatnie się różnią pod względem oczu albo nawet loga pająka, ale mimo to dalej są naprawdę ciekawe i przyjemne do oglądania. I moim zdaniem taki normalnie mógłby wystąpić w filmie i byłby to naprawdę fajny kostium. Na kolejnym zdjęciu widzimy już prototyp kostiumu, który został naprawdę stworzony. Jak widać, wygląda on już naprawdę podobnie do tego, co dostaliśmy w filmie, jednak jak widzimy, jego oczy są inne, są dziwne, są źle rozmieszczone moim zdaniem. I te oczy tu nie pasują i wygląda to zabawnie. Tutaj mamy kolejny kostium. I za chwilę wam go omówię, ponieważ jest z nim pewna ciekawostka. Kostium ten jest naprawdę ciekawy i oryginalny. Kostium ten nie wygląda jak typowy podstawowy kostium Spider-Mana. Jednak mimo to moim zdaniem wygląda on epicko. Daje mi on vibe Scarlet Spider-Mana, ale nie Bena Reilly'ego, tylko Kane'a. W ogóle powiedzcie mi, czy wam też jest tak gorąco, bo po mnie cieknie, jest naprawdę gorąco. Ale wracając do tego kostiumu, został on stworzony, jednak przy okazji pracy nad Spider-Manem 2 Sama Raimiego. I niestety nie wiemy, kto miał się kryć za tym kostiumem. Czy pod nim byłby Peter, czy ktoś inny, nie wiadomo. Jednak wiadomo to, że nie pojawił on się w filmie. Mamy też kilka takich konceptów, które przedstawiają Spidermana w takich pajęczych sytuacjach. I wygląda to naprawdę też ciekawie. Tutaj mamy kilka prototypów wyrzutni sieci. Są one naprawdę ciekawe i wyglądają interesująco. A tutaj macie zdjęcie wyrzutni sieci, które miały pojawić się w filmie. Zostały stworzone, nawet były kręcone. Jednak zostały wycięte. A sam Raimi postanowił zrobić Tobiemu wbudowane w jego ciało wyrzutnie sieci. Tutaj mamy koncepty Green Goblina ze Spider-Mana. Wyglądają one naprawdę interesująco. Jak widzimy, pierwsze rysunki wyglądają naprawdę komiksowo. Natomiast trzeci rysunek jest on przerażający delikatnie. I ciekawi mnie, jakby to wyglądało w wykonaniu Dafoe. Ponieważ to, co dostaliśmy w No Way Home oraz w Spider-Manie 1 Sama Raimiego, było naprawdę widowiskowym występem, a w takim kostiumie mogłoby to być naprawdę wow. Na kolejnych zdjęciach widzimy bardziej robotyczne, mechaniczne kostiumy Green Goblina, które mi się nie do końca podobają i zdecydowanie jestem fanem tych pierwszych rysunków niż tych kolejnych. I w sumie lepiej, że zrobili tak, jak zrobili finalnie chyba się mówi. Lepiej, że zrobili tak jak finalnie. Ostateczna wersja kostiumu jest na pewno lepsza od tych, co widzimy tutaj na kolejnych zdjęciach. Natomiast pierwsze 3 zdjęcia są też spoko i jakby taki był, nie narzekałbym. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba i napiszcie, czy chcecie koncepty innych filmów. A ja wtedy spróbuję coś takiego nagrać. A teraz BOOM zjazd!